Witam wszystkich, Piotr Smorański. Zaczniemy właśnie od BHP, zaczniemy od ciosów w głowę, jakie zadawać, jakich nie zadawać. Którą częścią broni uderza się w głowę, zresztą nie tylko w głowę, w ogóle. Tą częścią broni, tutaj. Dlaczego akurat tą częścią? Dlatego, że to daje największe bezpieczeństwo, jednocześnie to daje największą szansę na zauważenie ciosu jako ciosu. Trafienie tak jest od razu widoczne. Trafiłem go, on czuje, że jest trafiony. Jeżeli trafię go samym czubkiem sztycha, takie jechanie po szmacie, może słusznie uznać to za złe trafienie. Ale co więcej, trafianie sztychem w głowę jest bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Uderzam z góry i uderzam na swoim absolutnie pełnym zasięgu, starając się go jeszcze z wyciągnięciem trafić. Mam bardzo dużą szansę, że ten cios, trafiając w jego łuk brwiowy, pojedzie w dół. Może zejść na oko, a idąc jeszcze w dół i haratając po twarzy, może zahaczyć mu wargę i ją po prostu rozwalić. Skutki będą paskudne. Oczywiście to jest broń lateksowa, ona tak naprawdę prawdziwej krzywdy nie zrobi, ale to wystarczy, żeby go odesłać na jakiś czas do namiotu i wystarczy, żeby były bardzo paskudne kwasy. Dlatego uderzając w głowę z góry, staram się robić to z nadmiarem ostrza. Czyli tak, teraz mam zupełną pewność, na tyle na ile mogę ją mieć, że to ostrze w dół się nie ześliźnie. Tutaj się zatrzyma i tu powinno się zatrzymać. Generalnie w głowę należy uderzać tylko z góry. Ciosy z boku są dosyć niebezpieczne, dlatego że jeżeli uderzę z boku tak, trafię w ucho, nie daj Boże ten miecz mi się jeszcze tak obróci, dostaje mój przeciwnik klaśnięcie w ucho. Kto dostał takie klaśnięcie z otwartej dłoni, ten wie, jakie to jest paskudne uczucie. Ale dalej, nie daj Boże on mi się odsunie albo coś takiego, trafię go na maksymalnym zasięgu, dzieje się to. Czyli miecz wówczas trafia w oko poziomo. To jest znacznie bardziej niebezpieczne niż trafienie z góry. Przy trafieniu z góry oko jest bronione przez łuk brwiowy. Przy trafieniu z boku nie jest. Sztych tego miecza może przejechać dokładnie między powiekami. Bardzo niebezpieczne. Przy trafieniu z boku mogę również uderzyć pomiędzy wargami, co też może mieć paskudne efekty, zwłaszcza z bronią o większej energii. No, może zęba nie wybije, ale znowu może być to solidnie rozkrwawione. Dlatego powtórzę, w przeciwnika, który ma niechronioną głowę, który nie ma hełmu, który nie ma chronionej twarzy, uderzamy w głowę generalnie z góry, z nadmiarem ostrza, nie na maksymalnym zasięgu, tylko z nadmiarem ostrza. Z boku staramy się w ogóle nie uderzać. Podobnie z boku staramy się nie uderzać niżej. Jeżeli chcemy człowieka trafić tutaj, mamy bardzo dużą szansę, że w ruchu trafimy go tak, w szyję. W szyję trafiać generalnie nie należy, to jest bardzo wrażliwe miejsce. Więc tak, 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 nie tu, nie w głowę w ten sposób. Jeżeli w głowę, raczej z góry albo pod takim kątem, który daje bezpieczne uderzenie. Tak, 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 nie, tak. Sztychy. Na Battle Questie wolno używać sztychów, co czasem może być przykrą niespodzianką, jeżeli człowiek jest przyzwyczajony do larpów, na których nie wolno. Na tym wolno. Znowu, trzeba to robić bezpiecznie. Trzeba bardzo się starać, żeby nie trafić w miejsca, w które absolutnie nie wolno trafić sztychem. Takie miejsce to jest przede wszystkim gardło. Tutaj sztych nigdy nie może trafić. To jest naprawdę niebezpieczne. Drugim takim miejscem jest oko. Znowu, tutaj sztych nigdy nie może trafić. To jest wciąż miecz bezpieczny. Jeżeli trafię kogoś w oko, mam bardzo niską szansę, że zrobię mu realną krzywdę, ale bardzo wysoką szansę, że zakończę dla niego tego larpa. Ludzki instynkt jest taki, że jeżeli widzimy coś biegnącego w kierunku naszej twarzy, szybko lecącego w kierunku naszej twarzy, bronimy się nieskładnie tak. Kiedy mamy w rękach miecz, zmienia się to w taką obronę. W rezultacie sztych, który planowałem zakończyć w jego brzuchu, zostaje zbity przez jego miecz w górę na jego twarz. Sztych prowadzimy z góry w dół, czyli idzie on w ten sposób. Wtedy, jeżeli dojdzie do takiej niezbornej obrony, pokaż proszę, dzieje się to. Nawet jeżeli zepchnie sobie całkowicie ten sztych w górę, dojdzie najwyżej do takiej sytuacji. Następna rzecz, chwyty. Jakie robić bezpiecznie, do czego one służą. Na Battle Questie wolno chwytać przeciwnika za rękę, wolno chwytać go za rękojeść. Można to zrobić w ten sposób, żeby był to skuteczny ruch w walce, ale nie wolno robić tego w ten sposób, żeby mu w jakikolwiek sposób rękę wyłamywać, albo żeby w jakikolwiek sposób sprawić mu ból. Jak się chwyta za rękę przeciwnika? Są najróżniejsze sposoby wejścia do takiej sytuacji. Najbardziej klasycznym jest wiązanie broni, chwyt. Zauważcie, chwyciłem moją dłonią jego dłoń, miecz jest związany, nie bardzo może w jakikolwiek sposób zareagować.
Ja jestem w swobodnej sytuacji do atakowania go. Jednocześnie nie stanie mu się tutaj żadna krzywda. Nawet jeżeli będę kontynuował ruch, przeciągnę rękę w poprzek jego ciała, nie działam w żadnym momencie przeciwko jakiemukolwiek jego stawowi. Jeżeli doszedłbym do chwytu tak i próbował w jakikolwiek sposób wyłamywać mu tą rękę, to już byłoby niebezpieczne. Dlatego, że ja jestem w ruchu, on jest w ruchu, on będzie starał się z tym chwytem walczyć, może obrócić się tak albo potknąć się tak, że autentycznie zrobię mu krzywdę. Dlatego nie robimy tych ruchów przeciwko stawom, nie wyłamujemy w żaden sposób rąk, nie sprawiamy w żaden sposób bólu, nie próbujemy człowieka zmusić jakimiś naciskami i tak dalej do rozluźnienia chwytu i wypuszczenia broni. Jeszcze jedna rzecz. Co zrobić przy chwycie wzajemnym, który się czasami zdarza? Mamy wejście, chwytam go za rękę, on to zauważył, chwycił mnie. Czy właściwie czego nie robić? Nie bawimy się w zapasy. Nie zaczynamy się przepychać, ani nawet markować kopniaków, nic takiego. Nie zaczynamy się rzucać na ziemię. Jest to sytuacja klinczu, której nie rozstrzygniemy w tej chwili. Przerywamy tą walkę, rozchodzimy się, zaczynamy od nowa. Bardzo częsta sytuacja, kiedy ludzie są naprawdę nabuzowani adrenaliną, kiedy zaczynają walczyć siłowo. Starajmy się unikać siłowego atakowania szpeju. Przede wszystkim tarczy. Bardzo częste przy ataku tarczy jest coś, czego ludzie nauczyli się z Hollywoodu, opuść ją niżej proszę, czyli robienie czegoś takiego, kopa w tarczę. Gdybym zrobił takiego mocnego kopa w tą tarczę, po prostu bym ją zniszczył, to jest tarcza lateksowa. Jeżeli zrobię kopa w drewnianą tarczę, może to mieć dwa skutki. Albo jest trzymana dobrze i nic mi z tego nie wyjdzie, po prostu dostanę kontrpchnięcie, albo jest trzymana źle i uderzę przeciwnika jego własną dużą drewnianą tarczą. Generalnie unikajmy tego. Nie atakujemy szpeju, atakujemy przeciwnika. Wszelkiego rodzaju wejścia, gwałtowne wejścia typu wejście z bara, tak. Zastanówcie się 2 razy. Wejście z bara ma to do siebie, że może trafić w twarz. Z dosyć paskudnymi rezultatami. Zastanówcie się 2 razy, zanim użyjecie takich siłowych taktyk. Proponuję generalnie ich nie używać. Bezpieczna śmierć w bitwie. Jak umrzeć bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie dla siebie. Jesteśmy powiedzmy w bitwie, to w tej chwili jest bardzo mała bitwa, mogłaby być większa, ale wszędzie wokół biegają ludzie, ja właśnie umarłem, ktoś mnie zabił z przodu, czas pokazać wszystkim, że jestem martwy. I jak to zrobię? Jeżeli padnę natychmiast na twarz, a my sobie maszerujemy, jest bardzo duża szansa, że mój kolega z tyłu nie zauważył tego, ja padnę na twarz, a on po prostu po mnie przejdzie, albo potknie się o mnie i wywali się na mnie. Jedno i drugie nie jest fajne, zwłaszcza jeżeli mamy zbroje płytowe. Dlatego bezpiecznie umierając wolę paść tak. Wszyscy widzą, co się stało. Ja mogę chwilę poodgrywać ciężką ranę, oni przejdą wokół mnie, dopiero kiedy jest wokół czysto. Odgrywanie ran. W bitwie wiadomo, nikt nie będzie tego tak naprawdę robił, będziemy liczyli do 3, ale w walce pojedynkowej, zwłaszcza kiedy ludzie wokół patrzą, jeżeli to jest turniej, fajne może być odgrywanie ran. Nie w takim sensie, że ktoś walnął mnie w rękę, a ja robię tak i odtąd walczę w ten sposób, to jest po prostu głupie. Dajmy po prostu przeciwnikowi znać, że dostaliśmy. Więc dostałem w rękę, dostałem w nogę. Pograjmy to, nie robimy głupot w stylu klękania na jedną nogę, czy wypuszczania broni, takich rzeczy. Używamy dalej tej broni normalnie, po prostu dajemy przeciwnikowi znać, że trafił. Z kolei ze strony przeciwnika lekką kurtuazją może być nie wskakać wtedy na pełnej parze na nas i nie okładać nas z całej siły. Mówimy cały czas teraz o walce takiej pojedynkowej, jesteśmy sam na sam, gdzieś tam gramy nawzajem dla siebie. To jest glewia, broń drzewcowa, będzie na grze trochę broni drzewcowych tego typu. Halabardy, wielkie topory, takie rzeczy. Generalnie takie bronie mają olbrzymią energię same z siebie i przeznaczone są do zwalczania zbroi. Jeżeli masz krótki, mały mieczyk, widzisz kogoś bardzo ciężko zbrojnego, najlepiej odpuść sobie walkę z nim, wezwij specjalistę z czymś takim. Coś takiego dla mnie, jeżeli ja dostanę trafienie glewią tego typu, halabardą tego typu w głowę mocno, nie tak, tylko naprawdę mocno, uznam to za trafienie kończące grę. Dlatego, że dla takiej broni jest właściwie obojętne, czy mam hełm na głowie, czy nie. Jeżeli to będzie trącenie, walczę dalej. Jeżeli to było tak mocno, jak tutaj mieliśmy w walkach przykładowych, jeżeli dostanę tak, dla mnie jest po walce.